Witajcie, oto następny filmik. Mamy do obliczenia stężenie procentowe, zresztą jak w kilku poprzednich zadaniach, z tym, że jest tu pewien problem. Moglibyśmy to zrobić z pewnym błędem, przyznam się, że byłem tam kiedyś, i obliczyć to w ten sposób, że byłoby właśnie tak. Natomiast jest jeden zasadniczy problem, to jest bardzo źle. Tak na pewno nie można tego policzyć. Jeżeli tak to liczyliście, to macie błąd. Zobaczmy, co tu się dzieje. Zwróćcie uwagę, że mamy po prostu lit i wrzucamy go do wody. Zauważcie, jak ja to zapisuję. Ja to zapisuję jak reakcję chemiczną, bo zajdzie tutaj reakcja chemiczna. Powstanie wodorotlenek litu i w dodatku uwolni się gaz w postaci wodoru, a po prostu uwolni się ten wodór. Jeszcze musimy zbilansować tą reakcję. Ja zawsze to robię w ten sposób, że zwracam uwagę na to, że po lewej stronie mam parzystą ilość wodorów, a po prawej mam nieparzystość. Tu mam 2, tu mam 1, razem 3. Więc zapewniam tą parzystość i wtedy muszę zwrócić uwagę na to, że mam już 4 wodory, a tu mam tylko 2, więc tu dwukrotnie zwiększam ilość. Jeszcze muszę dopilnować litu i to jest koniec. Teraz potrzebuję układ okresowy. Układ okresowy, bo nie pamiętam, ile lit waży. Chyba 4, ale nie pamiętam. 7. Lit waży 7. Czyli 2 lity ważą 14. Woda wiemy, że 18. 18 razy 2 to 36. Zapiszę wyraźniej. Następnie policzmy, ile to waży. Grupa hydroksylowa waży 17, lit waży 7, razem 24 razy 2, 48 i wodór waży 2. To są albo masy w unitach, jak lubicie, albo masy molowe, czyli w gramach na mol. Ja je od razu przemnożyłem razy ilość moli w tej reakcji i tak to zachodzi. My w tej reakcji mamy 35 gramów litu, więc obliczmy, ile wody zużywamy. Zwróćcie uwagę, jakiego słowa użyłem. Zużywamy wodę. 35 razy 36 razy 14. Oj, co ja zrobiłem? Już zmęczony jestem. 35 razy 36 podzielić na 14. To jest 90. Zatem w tej reakcji zostało zużyte 90 gram wody, aby uzyskać, i to też musimy policzyć na kalkulatorze, 35 razy 48 podzielić na 14. 120 gram wodorotlenku litu. Policzmy również, ile wodoru się wydzieliło, czyli 35 razy 2 podzielić na 14 to jest 5. I teraz jak się przyjrzymy tej reakcji, to ona w ten sposób zachodzi. Czyli wrzucając lit do wody powodujemy to, że on zmieni się zgodnie z tą reakcją w wodorotlenek litu. I od tej pory substancją, która będzie rozpuszczona w tym roztworze wodnym, będzie wodorotlenek litu. I teraz zwróćcie uwagę, było 180 gram wody, 90 gram wody zużyliśmy, więc zostało nam 90 gram rozpuszczalnika, 90 gram wody. Więc możemy sobie to zapisać, jakby po tej reakcji co się stało. Mamy masa substancji rozpuszczonej to 120. Masa rozpuszczalnika to jest 90. Tak, bo 90 zużyliśmy, a było 180.
Więc stężenie procentowe to jest 90, przepraszam, 120 przez 120 plus 90, czyli 120 przez 210. Zauważcie również 12/12, wrzucamy na kalkulator, przesuwamy dwukrotnie przecinek w prawo i uzyskujemy wynik w procentach. Ale zwróćcie uwagę na taki szczególik. Zwróćcie uwagę, że 180 plus 35 to jest 215. Pamiętajmy o tym, że tutaj nam ten wodór wyparował. Ta suma tych substratów zmniejszyła się o te 5 gram produktu, jakim jest wodór, który sobie uleciał z tej naszej mieszaniny. Czyli ta nasza mieszanina pierwotnie, jakbyśmy ją liczyli, miała łącznie 215 gram, a po tej reakcji chemicznej zmniejszyła się jej sumaryczna masa do 210. I myślę, że to jest koniec tego zadania i możemy je tak zostawić. Jeżeli macie gdzieś tam w obliczeniach, że w mianowniku tego ułamka macie 215, to pamiętajcie o tym wodorze, że on w tej reakcji też wystąpił, bo po co my tą reakcję napisaliśmy? Po to, żeby uzyskać ten wodorotlenek litu i tą substancję rozpuszczoną, ale ten wodór też się tam wydzielił, więc też trzeba go uwzględnić. Zostawcie lajki, zostawcie komenty, suby. Oczywiście zachęcam bardzo do wspierania mojego kanału. Można wykupić poziom rozwiązanie zadania i raz w miesiącu właśnie takie zadania będę rozwiązywał. Między innymi takie, bo z matematyki, z fizyki również.